Witam w kolejnym odcinku. Jeśli bakłażan to jedno z Twoich ulubionych warzyw i jeśli chcesz samodzielnie przygotować rozsadę, to ten film jest dla Ciebie. Zdradzę Ci 7 tajemnic, które są decydujące w osiągnięciu sukcesu w uprawie bakłażana. Powiem, jak i kiedy wysiewać, co zrobić, by mieć zdrowe rozsady, kiedy posadzić do ogrodu i jak o nie dbać. Serdecznie zapraszam. Pierwsza tajemnica dotyczy wczesnego wysiewu na rozsadę. Ja robię to już w drugiej połowie stycznia. Dlaczego tak wcześnie? No cóż, bakłażan ma długi okres wegetacji. Jest kapryśny, jeśli chodzi o wschody. Poza tym szybciej doczekamy się pierwszych owoców. Wybieram ten termin również ze względu na specyfikę swojego ogrodu. Pod koniec sierpnia i we wrześniu mam coraz mniej słońca w ogrodzie. Las od strony południowej szybko zacienia moje uprawy, dlatego sieję też go tak wcześnie. Jeśli masz lepsze warunki świetne w tych miesiącach, możesz wysiewać bakłażana również w lutym. Ja proponuję jednak pierwszą połowę tego miesiąca. Jak wysiewać bakłażana? Robimy dołki na głębokość około 1 cm i umieszczamy w nich po jednym nasionku. Możemy też nasiona wysiać rzutowo, ale wtedy najprawdopodobniej będziemy musieli szybciej pikować. Nasionka zasypujemy ziemią i teraz dobrze podlewamy. Kolejna tajemnica. Bakłażan lubi ciepełko. Do wykiełkowania potrzebuje większego ciepła niż papryka. Najbardziej optymalna to 22 do 28 stopni Celsjusza. Im większa, tym lepiej. Doniczki z wysianymi nasionami postawmy na ogrzewanej podłodze lub bezpośrednio na grzejniku. Przy tym musimy pilnować, by ziemia była stale lekko wilgotna. Po wschodach temperaturę możemy na stałe obniżyć do 20-22 stopni Celsjusza. Trzecia tajemnica. Bakłażan lubi słońce. Dlatego od samego początku musimy zapewnić mu miejsce na najbardziej oświetlonym parapecie. Najlepiej od strony południowej. Jeśli takiego nie mamy, może okazać się konieczne doświetlanie specjalnymi lampami. Później, gdy będziemy wysadzać do ogrodu, pamiętajmy, by wybrać dla niego najbardziej nasłonecznione miejsce w ogrodzie. Czwarta tajemnica dotyczy pikowania. Każdą roślinkę trzeba przepikować do pojedynczej, większej doniczki. Musimy jednak zrobić to ostrożnie, tak by nie uszkodzić sadzonek. W ziemi robimy dziurkę. Teraz podważamy roślinkę i delikatnie wyciągamy. Nie robimy nic na siłę. Przed pikowaniem roślinki w doniczce dobrze podlałam, dlatego ziemia jest mięciutka i sadzonki łatwo wychodzą. W nowych pojemnikach bakłażany sadzimy dość głęboko, tak jak pokazuję, pod same liścienie, czyli te 2 pierwsze listki. Ziemię wokół rośliny ugniatamy, tak by ją ustabilizować w podłożu. Jeszcze trochę dosypię ziemi, tak pod same liścienie, uzupełnię. Teraz wystarczy oznaczyć doniczkę i sadzonka gotowa. Przejdźmy do kolejnej tajemnicy. To już 5. Bakłażany są żarłoczne. Powinniśmy więc je dokarmiać już na etapie rozsady. Możemy w tym celu użyć biohumusu lub innych naturalnych metod.
Jednak dokarmianie rozpocznijmy dopiero tak 2 tygodnie po przepikowaniu roślin. Bakłażan należy do rodziny psiankowatych, czyli do tej samej rodziny co papryka, więc możemy je dokarmiać tak samo. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ja dokarmiam papryki i tym samym bakłażany, kliknij na kartę, która właśnie pojawiła się w prawym górnym rogu lub znajdź film w opisie. Zachęcam Cię jednak do oglądania filmu do końca, by poznać kolejne tajemnice osiągnięcia sukcesu w uprawie bakłażana. A zatem przejdźmy do 6. tajemnicy. Nie śpiesz się z wysadzaniem do gruntu. Pamiętaj o tym, co mówiłam wcześniej. Bakłażan lubi ciepełko. Optymalna temperatura do uprawy bakłażana mieści się w przedziale 15 do nawet 32 stopni Celsjusza. Musimy więc poczekać, aż temperatura powietrza się ustabilizuje. Czasami zaraz po 15 maja może być za wcześnie. Musimy obserwować pogodę i czasami lepiej z wysadzeniem poczekać do czerwca. I pamiętajmy o tym, że sadzonki przed wysadzeniem muszą być zahartowane. Ostatnia, 7. tajemnica. Bakłażan jest wymagający pod względem wilgotności gleby. Brak wilgoci może powodować opadanie kwiatów, pąków i zalążni w okresie tworzenia i owocowania owoców. Pamiętajmy więc o regularnym jego podlewaniu. Myślę, że to już wszystkie tajemnice, chyba że podzielicie się swoimi. Jestem ciekawa, czy uprawiacie bakłażany. Jakie odmiany proponujecie? Zachęcam do pisania komentarzy. Będzie mi miło, gdy zostawicie emotkę. To znak dla mnie, że materiał uważacie za pomocny. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.